Cześć, Tom. Słucham. Tom, czy ty potrafisz zrozumieć mężczyzn? Przepraszam, nie rozumiem. Proszę o powtórzenie. To jedź do domu. Czy chcesz jechać do domu? Tak. Wyszukiwanie trasy do domu. Dzień dobry Państwu. Witam z mojej pracowni. Jestem na urlopie. Pierwszy dzień sobie odpoczęłam. W zasadzie pierwszy cały tydzień poświęciłam na wypoczęcie. Byłam w Anglii moich przyjaciół, a teraz się biorę za pracę, za lekką pracę. Jesteśmy w mojej pracowni, tak powiedziałam. Jest jeszcze bardzo nieurządzona, tak naprawdę, ale bardzo lubię spędzać tutaj czas. Z tyłu za nami jest wielkie lustro, które jest jeszcze nie powieszone tak naprawdę. Tylko nie mam pomocnika do powieszenia, jest wielkie. A to jest mój wiatraczek, który dostałam, gdy przywiozłam swoje pierwsze śmigło. Zbiera się. No, jestem w pracowni, troszeczkę się wzięłam za składanie filmików z tras, jeszcze w ogóle ze starszych tras. Tak mi się bardzo tęskni za trasami na południe. O tej porze zawsze to gdzieś tam byłam w Hiszpanii i już chyba mandarynki zbierałam. I tak sobie zbieram. Pomyślałam sobie też, że poruszę dzisiaj temat nawigacji, bo już od kilku tygodni testuję nawigację TomTom Tracker. I stwierdziłam, że powiem Wam co i jak. Tak naprawdę jest to moja pierwsza prawdziwa nawigacja pod ciężarówki. Jeżdżę już 4 lata, ale jakoś nigdy szczerze powiedziawszy nie wierzyłam w te nawigacje dla ciężarówek, że one są naprawdę takie, wiecie, że dają radę na trasie, że nie wprowadzają pod zakazy. Jestem pod wrażeniem, szczerze powiedziawszy, bo rzeczywiście daje radę. Co jest ciekawe w tej nawigacji, że ma też, pokazuje aktualne korki, aktualny ruch na drogach, co w sumie już jest chyba dosyć normalne do nawigacji, ale co jest fajne, to jest to, że gdy prowadzicie na objazd, gdy jest korek, dalej możesz zaufać temu objazdowi, ponieważ masz objazd dla ciężarówki. Wiecie, jak to jest z objazdami, ciężko wjeżdżasz, często kierujesz się na objazd, jest jakiś korek na autostradzie lub jest bardzo wolny ruch. Kierujesz, zjeżdżasz, a tam się okazuje, że po kilku kilometrach jest zakaz i wtedy to się dopiero nadrabia. Z nawigacjami, jak się ma jakąś dziwną nawigację, to można naprawdę sobie narobić niezłych tarapatów. Czasami się przeżywa jakieś wielkie przygody przez to, a czasami się płaci mandat. To jest gorsza sprawa, a ta nawigacja rzeczywiście sobie radzi w tym momencie. Teraz to już w ogóle, zresztą mamy takie natężenie ruchu, że nie wyobrażam sobie też jeżdżenia bez nawigacji, która nie ma aktualnego informowania o korkach. Włączamy nawigację, ona właśnie od razu mi pokazuje, gdzie jest jaki ruch dookoła, gdzie są jakieś korki, jakieś takie przywolnienia. Jesteśmy teraz w centrum Krakowa, tak w ogóle. No ale nic. Mam nawigację ustawioną na tryb ciężarowy. W nawigacji tutaj sobie mogę wejść w ustawienia i wszystko po kolei ustawić. Mianowicie długość zestawu, szerokość zestawu, wysokość zestawu, masę całkowitą, no i oczywiście nacisk na osię, to też jest bardzo ważne. Co jeszcze by tu można było powiedzieć? Ale co do użytkowania, wszystko od początku. Nawigację można sobie podpinać albo tak, normalnie, zwyczajnie tutaj, albo mam przystawkę, co jest absolutnie rzeczywiście normalne, Ameryki nie odkryje. To co jest fajne, to jest to, że podpinamy to kabel do przystawki i już sobie tam zawsze zostaje. Przystawka. Nie mam niczego tutaj takiego, co by się natrzyma na tym zeszycie, więc fajnie. Po pierwsze to, żeby mieć tę opcję informacji o ruchu drogowym, trzeba się zalogować na konto TomTom i szczerze powiedziawszy, ja na początku jeździłam kilka dni bez tego, bo myślałam, że potrzebuję internetu, żeby się zalogować i stworzyć konto swoje, ale kiedyś mi się nudziło na pauzie i stwierdziłam, że jestem bardzo ciekawa, czy ten system rzeczywiście działa, czy nie działa i spróbowałam się zalogować przez nawigację. Okazało się, że nie potrzebuję żadnego internetu
Wystarczy normalnie tutaj wejść w te ustawienia i tam zarejestrować się, co trwa kilka minut. Tak naprawdę nawet próbowałam to nagrać dla Was specjalnie i ustawiłam kamerę i zalogowałam się z kamerą, tylko kamery nie włączyłam. No niestety, ale możecie mi wierzyć, że przychodzi to bardzo łatwo. Wtedy, gdy już się zalogujemy, mamy od razu informacje o korkach, pokazuje nam jakieś ewentualnie trasy szybsze, jeżeli wynajdzie i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że moja mapa już podlega pod aktualizację. Trzeba ją zaktualizować, bo miałam ją do 30 października, więc już mamy akurat sam początek listopada. Wypadałoby coś z tym zrobić. Szczerze powiedziawszy, też jeszcze nigdy nie aktualizowałam swojej nawigacji, więc może by to zrobić dzisiaj razem. Co jeszcze się tyczy aktualizacji, to ta moja nawigacja ma wszystkie aktualizacje już dożywotnio za free. Czyli płaci się tylko raz, kupując nawigację, a później już tylko się aktualizuje tak samo jak wszelkie aplikacje, darmowe aplikacje w telefonie. Po prostu się je aktualizuje, ściąga. Szczerze powiedziawszy, ta nawigacja jest bardzo intuicyjna. Nie czytałam żadnej instrukcji obsługi. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy za bardzo nie przepadają za instrukcjami obsługi. I naprawdę, jeżeli nie mogę do czegoś dojść, dopiero wtedy sięgam po instrukcję obsługi. Ja niestety jestem z tym, wiem, że instrukcje obsługi są napisane po to, żeby dobrze poznać sprzęt, ale no w tej nawigacji jeszcze dochodzi się do wszystkiego bez żadnego problemu, bardzo prosto. A jak zawsze mam jakiś problem ze sprzętem, to przyjeżdżam do domu i pokazuję mojemu tacie, patrz, jakie coś tam fajnego. I tata teraz bierze instrukcję obsługi, i zawsze on zaczyna od instrukcji obsługi i pokazuje mi, a widziałeś, że tutaj tak można? O nie. I zawsze tak to działa, tak samo właśnie moja siostra. Także no, ale w tej nawigacji jest wszystko bardzo proste. No, nie napuściła. To nie jest gładka powierzchnia, więc nie będzie trzymać, ale mimo tego dobrze nawigacja stoi. Więc tak, zaczynamy sobie wyszukiwanie jakiegokolwiek celu. Tak, wpisując normalnie, załóżmy, sprawdzę adres, z którym zawsze wszystkie nawigacje miały problem. Moje w Barcelonie. Na Zona Franca. I tak szczerze powiedziawszy, to już w ogóle sprawdziłam sobie wcześniej kilka adresów po trasie, gdy byłam w trasie. Takie adresy w Hiszpanii, do których regularnie jeździłam, a z którymi był wielki problem. I nawigacje jakimiś dziwnymi drogami kierowały. Teraz to w ogóle wjechałam do Barcelony. Zresztą każdy, kto jechał do Barcelony pierwszy raz na Zonę Frankę, tam do portu, a nie miał porządnej nawigacji, a jeszcze może nie był taki jeżdżony po świecie, to chyba każdy tam wjechał sobie w centrum. To droga się nazywała B20 bodajże, czegoś tak chyba. No. I tam w godzinach porannych sobie wjechać. To jest problem. No, więc sobie tak wpiszę, to był tak, Prat de Llobregat. Wyszukało, Prat de Llobregat, tak jest. Ulica, nie pamiętam, była Arana coś. By znaleźć ten adres. No, ta nawigacja ma od razu tu w bazie. Pokaż na mapie. Mam bardzo dużo wspomnień z tą zoną. Bardzo dużo tam jeździłam. Cuda świata tam się działy zawsze. Całunki po 9 godzin. Aż się pauzy kręciło pod brambami, bo też na zonie wiecie, jak to jest. Przepraszam. W niektórych filmach Zona Franca Port. Pierwszy raz, gdy tam pojechałam, absolutnie to były jakieś błędne informacje w adresie. Znaczy, sama ulica była dobra, tylko tej ulicy nie można było znaleźć, a że to była zamknięta strefa przemysłowa. Był tylko jeden wjazd przez bramki, jak na autostradzie. Ile się jeździłam? 2 godziny w nocy w tych strefach przemysłowych. Nie było nikogo, żeby mi pomógł, bo nikt nie w ogóle, wiecie, żeby się zapytać na to po drodze. Ja tak krążyłam tą ciężarówką, wierzcie mi, że wychodziłam z siebie. Miałam kilka zresztą takich sytuacji na początku swoich tras do Hiszpanii. Zanim się nauczyłam wyszukiwać adresy, ci, którzy jeżdżą do Hiszpanii, wiedzą, jakie tam adresy są czasami. We Włoszech podobno tak samo się zdarza, czy w Grecji. Ja tam za mało jeździłam, więc nie wypowiadam na te tematy. Ale Hiszpania i te ich adresy, które nie istnieją, firmy nieistniejące,
to wiecie co, to właśnie w Hiszpanii nauczyłam się cierpliwości. Teraz to jest chyba niemożliwe mnie zdenerwować, ale w Hiszpanii to były 2 momenty, kiedy dosłownie wyszłam z siebie i zjadłam chyba jakieś wielkie pakowanie ciastek marcepanowych. Już mi niedobrze było, ale byłam tak wściekła, bo nie potrafiłam, tego nie było nigdy. A wiedziałam, że musi być, bo firma regularnie tam jeździła. Także dobra mapa to podstawa. Prawda. Więc tak, z tym adresem sobie radzi i załóżmy, że ustawiamy sobie ten Prat de Llobregat. Budujemy i damy jedź. I od razu pojawia nam się tutaj typ pojazdu. No, można to ustawić na początku i dać sobie opcję, żeby się to nie pojawiało już przy kolejnych wybieraniach teraz, ale można sobie to zostawić, że za każdym razem potwierdza, że wymiary pojazdu. Ja sobie dam tutaj 17 metrów długości, szerokość 2,55, wysokość 4 metry. Z tymi 4 metrami to czasami właśnie jest dobrze sobie chyba zmienić, nie? Tak, wiemy, że mamy po drodze jakiś wiadukt, który jest oznaczony jako 3,8, a wiadomo, że przechodzi spokojnie ciężarówka, bo jest w rzeczywistości wysokości 4,20 lub coś w tym stylu, to właśnie to może lepiej sobie czasami ustawić 3,8, tak żeby nawigacja nie szukała jakichś dalekich, okrężnych dróg. No, pod warunkiem oczywiście, że macie taką wiedzę. W Polsce często jest tak, czy gdzieś tam w Hiszpanii, że to 3,8 jest rzeczywiście, że to 3,8 jest jakieś tam ponad 4 metry i wszyscy tam jeżdżą, pomimo tego, że jest takie oznaczenie. Na przykład w Niemczech 3,8 może być 3,8 i możemy mieć zamka, więc dobrze jest mieć CB też. Ja przez te 3 lata swoje pierwsze jeździłam bez CB, ponieważ firma nie wyposażała w CB, a że auto zmienialiśmy co tydzień, co miesiąc, więc nie chciało mi się jeździć z tymi antenami, z tym wszystkim. Więc trzeba było sobie radzić. Masa brutto, nacisk na 8, maksymalna prędkość ja sobie ustawiam 90, bo moja Scania jeździ 90 na godzinę. I jeszcze mamy też opcję materiałów niebezpiecznych. No i to też już sobie wypróbowałam, czy daję radę przez te najważniejsze miasta, z którymi też ludzie, którzy jeżdżą pierwszy raz z ADR-ami, mają problem. Ja miałam wielki problem z Paryżem. Paryż ma teoretycznie tyle dróg dookoła, ale problem z Paryżem jest taki, że gdy się jedzie za ADR-em, nie ma wcześniej oznaczenia, tak w większości miast, wielkich miast, że za ileś tam jest zakaz dla materiałów wybuchowych lub coś w tym stylu. Przynajmniej ja wtedy go nie zauważyłam. No i stwierdziłam, no i pierwszy raz chyba jechałam w ogóle wtedy przez Paryż. No i chciałam sobie pojechać tam przez te 86, przez Ring. No i miałam ząka, bo w pewnym momencie trzeba było odbić, ale jak się zaczęło odbijanie, to objazd był kiepsko oznaczony. No i wylądowałam wtedy w centrum, tak się kręciłam po tym mieście, już chciałam po prostu, żeby mnie jakaś policja zatrzymała, po radarze jeździłam po Paryżu. Chciałam, żeby mnie zatrzymali i pokazali mi kierunek. Ja wtedy oczywiście miałam jakąś nawigację dla osobówek, które jeszcze dodatkowo nie zaktualizowałam, bo aktualizacja kosztowała jakiś tam majątek i stwierdziłam, że to bez sensu, lepiej może sobie już kupię inną nawigację. Bo każda aktualizacja ma kosztować 60 euro, no to bez sensu, jeżeli to jest pod osobówki. No i wtedy właśnie trochę się pokręciłam. Teraz już wiem, od razu wtedy się nauczyłam od razu, że Paryż się wjeżdża 104, ale to dobrze, bardzo dobrze pamiętam. Więc to już sobie wcześniej sprawdzałam, nie będę Wam tutaj pokazywać, czy dobrze prowadzi i objeżdżał, właśnie prowadza Paryż 104, że tu włączymy sobie opcję ADR, mam tak opcję materiały wybuchowe, towary mogące spowodować skażenie wody i ogólna klasyfikacja materiałów niebezpiecznych, więc możemy sobie włączyć którąś z tych opcji i wtedy odpowiednio nas to poprowadzi. Nie prowadzi tak samo przez Lierz, przez te tunele wszystkie, tam też mamy zakaz, więc no ale jak ktoś nie wyjedzie za pierwszym razem, to mógłby się przypadkiem skierować też na Lierz. Lierz ma tam niby taki objazd też przez miasto, a tam też jak się nie jeździ, a szczególnie w ciągu dnia, to też się można tak załatwić, że lepiej sobie biegać to przez Namur. Jest okej. Tak samo jest z Antwerpią, czy tymi wszystkimi takimi miastami. No ci, którzy jeżdżą na cysternach, już tacy prawdziwi ADR-owcy, to jest oczywiste, że oni nie znają drogi, ale gdy raz na jakiś czas wpadnie ładunek ADR, nie masz CB, no to wtedy jest dobrze wiedzieć, gdzie, co i jak, bo są takie miejsca, gdzie nagle pojawia się zakaz wjazdu dla ADR-ów, no i jest wtedy problem. A to w ogóle dla tych, którzy nie jeżdżą, oglądają tylko z ciekawości, ADR to jest ta nazwa konwencji. To jest kwestia przywożenia materiałów niebezpiecznych, takich jak wszelkiego rodzaju chemię, materiały wybuchowe, radioaktywne, paliwa itd., gazy.
A oznaczane samochody są takimi pomarańczowymi tabliczkami, które mają jeszcze numery, ale to już dla wtajemniczonych i to może innym razem wam powiem. No, więc to mamy tak i damy, ja nie włączam żadnego ADR-u. No i zwyczajnie potwierdzamy i sobie wyszukuję trasę. Tutaj trasę spodziewałam się, że będzie długo wyszukiwać, ponieważ jesteśmy w centrum Krakowa. Ustawiłam na te 4 metry wysokości w ogóle tryb ciężarowy, więc jesteśmy pod wszelkimi zakazami. Pewnie się nieźle nakombinuję, żeby to znaleźć. No ale daję radę. Wyszukam najszybszą trasę i już. Właściwie to zatrzymam, to byłoby bez sensu. Co ciekawego ma jeszcze ta nawigacja? Po pierwsze, bazę fotoradarów. I działa to tak troszeczkę... Jak to działa? Działa to tak, że pokazuje nam się na wyświetlaczu, że mamy radar za ileś tam metrów i możemy tak samo zgłosić radar. Jeżeli przyjeżdżamy i widzimy, że jest radar, naciskamy tą opcję, że stoi radar i tak samo... Ja już zgłosiłam radar u siebie, no nic. Trudno. I tak samo, gdy przyjeżdżamy obok jakiegoś radaru, który jest zgłoszony, wtedy nawigacja zadaje mi pytanie, czy ten radar jeszcze tam stoi, czyli dane są dosyć aktualne. Inna rzecz to jest tak, jakie mamy opcje po kolei, szukaj, więc wiadomo, jedź do domu, to ja sobie ustawiłam dom jako bazę. Ostatnie miejsca docelowe oczywiście, moje miejsca wiadomo, sterowanie głosem, mam też tutaj sterowanie głosem, trzeba mówić wolno i wyraźnie i nawigacja w czasie jazdy rzeczywiście wyłapuje, ale trzeba mówić wolno i wyraźnie, jak ty powie się szybko, to nie ona stwierdza, nie rozumiem. Można sobie z nią pogadać, wiecie co, z tą nawigacją. Jak już człowiek jest bardzo długo w trasie, to ta nawigacja, można do niej mówić różne rzeczy i ona będzie odpowiadać. To jest śmieszna opcja. Mamy całą bazę parkingów też. Bazę wszystkich w ogóle rzeczy, takich jakich potrzebujemy, sklepy, restauracje, bankomaty, kościoły, hotele, takie wszystko, czego potrzebujemy w podróży, albo możemy potrzebować w podróży. Stacje benzynowe oczywiście, tutaj mam zgłoś radar, opcje, no i usługi TomTom. Rzut drogowy i fotoradary mamy aktywne, MyDrive też mamy aktywny. Status sieci i damy tak. Ustawienia, mój pojazd, mamy też tutaj mój pojazd, czyli jest to co wcześniej robiliśmy, czyli wszelkie wagi, długość, wysokość, szerokość, nacisk na osie i waga totalna, prędkość. Na podstawie tej prędkości, jaką sobie tutaj ustawimy, ona będzie nam szacować mniej więcej czasy dojazdu. Ja ustawiam tą realną prędkość, jaką zazwyczaj jeżdżę, czyli 90 na godzinę, bo wiadomo, że nawigacja ma w swoim systemie, gdzie jest 50, gdzie jest 90 i na podstawie tego sobie wlicza to No i tak, jeździmy, proszę Państwa, mamy wygląd, mamy tutaj kilka kolorów, wszystko tak, możemy sobie regulować to, jak wygląda moja nawigacja. Ja sobie wybrałam tutaj taki motyw zielony. Bardzo tylko żałuję, że nie ma moich ulubionych kolorów, czarny z czerwonym. No ale nic, może w jakiejś aktualizacji będzie. Głos tak samo sobie można wybrać, przeróżne, mam kilka głosów. Na głosu Wam nie będę pokazywać, ja sobie wybrałam taki pozytywny, żeński głos. Sterowanie głosowe, mapy. Co w tej mapie mamy? Uciekło mi. Mamy nazwy mapy. Okay. Planowanie trasy. Jeżeli chodzi o planowanie trasy, co możemy zrobić? Możemy sobie wybrać opcję, w jakim systemie mam nam wyszukiwać trasy. Najszybsza trasa, zapytaj co wybrać, nie pytaj. Najszybsza trasa, najkrótsza trasa. Mi telefon dzwoni. Promy, czy chcemy jeździć promami, drogami płatnymi, pasy do pojazdów z pasażerami, no, dla ciężarówek nie bardzo, dla ciężarówek to oczywiście nie bardzo, ale zawsze przecież do wysiadania z ciężarówki można sobie ustawić opcję samochodu osobowego, zmniejszyć te wszystkie parametry i działa nawigacja do osobówki, drugi punktowe.
Dobra. Dźwięki ostrzeżenia. Ja oczywiście te dźwięki wszystkie usuwam, bo mnie denerwuje. Ostrzeżenie fotoradara, co jest nawigacji, to widzę. Ale ja nie lubię nawigacji, coś tam mówi, że jadę za szybko lub coś w tym stylu. Chyba widzę znaki. No może. Język, kraj, klawiatura. Przepraszam. Godzinę, daty, absolutnie wszystko mamy. I na końcu mamy system informacje i prywatność. Tom tracker 6000. Ok. I co? I może teraz weźmiemy się za co? Za aktualizację mapy. Wygląda na to, że trochę mi się chyba lata pomyliły, bo moja mapa jest aktualna do 2016, nie 2015, a my mamy jeszcze 2015 przecież. Zapomniałam o tym. Tak, czyli jednak nie muszę aktualizować. Jak będę aktualizować w przyszłym roku, to może wtedy nagram wideo, a podejrzewam też, że to jest kwestia kilku minut i mam aktualną mapę. Jak się jeździ na tej nawigacji? Mam oczywiście dwa widoki, 3D i 2D. Ja lubię zawsze ja nie lubię widoków, szczerze mówiąc, 3D lubię mieć zawsze zrzut na mapę, tak bym mogła szybko sobie pomniejszyć, zobaczyć jak to siatkę terenu i zajeżdżę zawsze tak. Co do trybu nocnego, to jest spoko, bo nie razi, a ja wiadomo teraz praktycznie cały czas nocami jeżdżę, a co jest dobre w trybie nocnym, to jest to, gdy mamy zjazd, to spora część ekranu się podświetla i automatycznie troszeczkę wybudza człowieka, wiecie, jak to jest często w trasie, człowiek potrafi zapomnieć zjechać. Mi na gabarytach to się oczywiście nie może zdarzyć i też często jeżdżę z pilotami, więc to się raczej nie zdarza, ale jeżdżąc czasami na pusto, gdzieś tam w dalszej trasie człowiek jakoś tam się zamyśli albo zasłucha w muzykę i zapomni sobie zjechać, a tutaj to jest takie, to jest na tyle podświetlone, nie tyle, że razi, ale tyle, że widzisz, że coś tam się dzieje, więc jeżeli masz wszystkie wyłączone dźwięki, to zobaczysz, że masz zjechać. No i w zasadzie to by było tyle. Nawigacja jest spoko, daje sobie radę, jest prosta w obsłudze, co jest ważne, jest bardzo szybka w obsłudze. Ekran jest sam raz, więc ja tam się pod nie podpisuję. No dobrze, to by było tyle w tym filmie. Dosyć długi rozgadałam się, nawet o nawigacji się mogłam rozgadać. Także jeżeli szukacie jakiejś porządnej nawigacji dla ciężarówek, to ja jak najbardziej polecam tego TomToma Tracker. Daję sobie radę, wypróbowałam, więc mogę się pod tym świadomie podpisać, że jest ok i że sobie fajnie radzi w trasie. Aktualizację ma dożywotnie, więc też jest spoko, bo jak się już raz zapłaci za urządzenie, to już nie trzeba się martwić o to, że później jeszcze nagle trzeba dopłacać za coś. Mamy informacje, mamy radary, mamy wszystko, czego potrzeba kierowcy do jazdy. A pożegnamy się z TomTomem. Cześć TomTom! Słucham. Jedź do domu. Wyszukiwanie trasy do domu. No i proszę Państwa, idziemy 170 km do pracy, ale to jeszcze do pracy dzisiaj nie jadę, to dopiero przede mną. Póki co jeszcze mam kilka dni odpoczynku przed sobą, więc Was serdecznie pozdrawiam i żegnam. Cześć! Po 300 metrach skręć w lewo. Po 80 metrach dotarłeś do celu.